Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić szlifierkę Parkside PWS A12B1, w której uszkodzeniu uległ właśnie ten włącznik i ciężko przełącza lub po prostu nie łączy w ogóle. Dlatego praca z tą szlifierką jest utrudniona lub praca jest niemożliwa. Naprawa dosyć prosta. Pokażę Wam, jak to po kolei zrobić, jak tą szlifierkę można usprawnić. Po włożeniu baterii do urządzenia przełącznik ciężko chodzi. Użyję dwóch palców, bo ciężko przesunąć. Przesuwanie jest niemożliwe lub utrudnione. Po wyjęciu baterii rozkręcam urządzenie. Następujące wkręty. Ja pokażę, które trzeba wykręcić, żeby to urządzenie rozebrać. Tu, tutaj, ten tu, tu, tu. Z drugiej strony. Odkręcamy te wszystkie 6 wkrętów. Dla wygody odkręcę tarczę imbusem, który jest załączony w komplecie, żeby może było wygodniej całą naprawę przeprowadzić. Kontrujemy przyciskiem i odkręcamy tarczę. Przy pomocy krętaka krzyżakowego PH0 Żeby całkowicie rozebrać urządzenie, należy jeszcze odkręcić 3 wkręty, które są umieszczone tutaj. Należy użyć klucza nasadowego Torx T10. On oczywiście jest z dziurką, tu ma dziurkę, która pozwoli nam umieścić ten klucz nasadowy, torksowy we wnętrzu wkrętu. Ja to teraz zrobię. Ściągam podkładkę, ściągam osłonę, tak wygląda. I tu jest taka sprężynka. Ją należy delikatnie wyjąć, żeby jej nie zgubić. To jest taka blaszka i ją tu, w to miejsce trzeba z powrotem umieścić, żeby nie zapomnieć jej włożyć. W dolnej części są takie 2 klamry. Jedna jest w tym miejscu, a druga jest tutaj. Należy je podważyć wkrętakiem płaskim i wyjąć, żeby odblokować dolną część obudowy szlifierki. Jedna blaszka, tak wygląda. Odwracamy, druga blaszka, wyciągamy. O, i już jest wyjęta. Obydwie są takie same. Tak wyglądają. I teraz możemy już to urządzenie, tą szlifierkę rozebrać na elementy pierwsze, żeby przeczyścić, przekonserwować, sprawdzić, co się stało, zobaczyć, dlaczego nie łączy. Najpierw przy pomocy wkrętaka podważamy obudowę. Ona już schodzi. Delikatnie możemy zdjąć. To wygląda mniej więcej. Trochę jest kurzu, zaraz to wyczyścimy. I teraz zobaczcie. Podważam wkrętakiem, wyciągam tą część. I mogę teraz spokojnie otworzyć tą obudowę tutaj. Powolutku, delikatnie otwieram. O, rozsuwam. I mam już wszystko dostępne, żeby to przeanalizować, sprawdzić, co tu się uszkodziło. I żeby to zrobić, wyciągnę ten element, który jest w tym miejscu, tą blokadę wrzecioną, żeby również pamiętajmy o tym, żeby tej sprężynki nie zgubić. Odkładamy. Możemy teraz już przy pomocy pistoletu przedmuchać urządzenie powietrzem sprężonym. Ponieważ mnie interesuje ta część, ten włącznik, ten, który źle chodzi, to jest całe uszkodzenie, ponieważ tu się zbiera kurz, to odważam delikatnie wkrętakiem i go wysuwam. O, gotowe. On wychodzi. I on praktycznie działa, tylko że ta blokada nie przesuwa się
z tym całym prowadzeniem. To ciężko chodzi, a nie powinno tak ciężko chodzić. Możemy teraz dokładnie przeczyścić, przedmuchać powietrzem sprężonym tą część. Oraz umyć spirytusem IPA. Przemywamy ze wszystkich stron. Przedmuchujemy. Tutaj smarowanie nie jest wskazane, ponieważ by się zaraz przylepił jakiś kurz. Możemy ewentualnie jeszcze wyczyścić tym spirytusem styki. Możemy przeoliwić łożysko ślizgowe w tym miejscu oliwą. Kropelka wystarczy. Dobra, jest ok. Sprawdzamy, czy funkcjonuje. Wkładamy styki zasilające. Sprawdźmy jeszcze, czy funkcjonuje urządzenie. Wyłączamy oczywiście. Wkładamy zasilanie. Trzymamy dobrze, wygodnie i sprawdzamy. Wkładam sprężynkę w to miejsce. W tę dłuższą część wkładam ten przycisk i umieszczam w obudowie. Tu jest sprężynka, tu jest przycisk. Wciskając go, tak to wygląda podczas pracy. Sprawdzam, czy funkcjonuje. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu przełącznik przesuwa się. Jak to wygląda podczas preparatem Kontakt K60. Przemywam styki elektryczne. Zakładam drugą część obudowy. I załączam kolejna część. Załączam nalewkę. Przed skończeniem warto sprawdzić, czy wszystko dobrze funkcjonuje. Jak widzicie, lekko przesuwa się włącznik jednym palcem, nie ma wielkiego wysiłku. Wszystko dobrze wyczyszczone. Po takim czyszczeniu szlifierka powinna dobrze pracować. Przystąpię teraz do skręcania urządzenia. Zakładam klamry, wciskam je wkrętakiem. Zakładam klamrę drugą w to miejsce. Wciskam wkrętakiem. Jest ok. Warto jeszcze wyczyścić ogniwa preparatem K60. Mam na myśli styki baterii. Poczyścić, żeby dobrze łączyło ogniwo. Tak przygotowane ogniwa możemy z powodzeniem używać w tej szlifierce. I przykręcamy teraz osłonę. Sprężynka koniecznie w tym miejscu. Obudowa ząbkami tutaj, żeby ona się ułożyła. O, dobrze jest. Teraz pierścień i 3 wkręty. 3 wkręty. 1
Nie za mocno, żeby potem można było dokręcić. Następny. Wciskając blokadę, dokręcamy impulsem. Wkładamy baterię. Wszystko funkcjonuje. Jak sami widzicie, w prosty sposób można naprawić urządzenie bez oddawania do serwisu. Tak naprawdę wystarczy wyczyścić ten włącznik w sposób taki konkretny, żeby tam nie było tego pyłu, zanieczyszczeń. On się zabrudza przeważnie podczas pracy przy kamieniu, przy tarakocie, przy kafelkach. Tam wchodzi pył i on po prostu ogranicza przełączenie tego przełącznika. To jest taki mankament, ale można go w prosty sposób usunąć bez wielkich komplikacji. Wystarczy rozkręcić, przeczyścić, przemyć, wyczyścić te wszystkie zakamarki z tego pyłu i to jest cała operacja. Przy okazji można urządzenie przesmarować, które nam oczywiście dalej posłuży. Słuchajcie, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Cześć.